pańska pierwsza sesja w ogóle nagraniowa? Generalnie tak. Myśmy kiedyś pojechaliśmy do Warszawy na nagranie jednego numeru. Ktoś nam tam udostępnił studio jako SBB. To wyglądało to tak, że pojechaliśmy autostopem, jechaliśmy do Warszawy. Gdzieś nas wyrzucili, wsiedliśmy do pociągu i nie mieliśmy pieniędzy. Jechaliśmy na Gapę. To uciekaliśmy przed konduktorem, na jednej stacji wysiadaliśmy, potem w końcu nas gdzieś ten konduktor dopadł, wyrzucili nas z pociągu, wzięliśmy autostop. Tak jechaliśmy, albo już teraz nie pamiętam, czy jak jechaliśmy do Warszawy, czy jak wracaliśmy z Warszawy. Po prostu gdzieś na jakiś pacet w ciężarówce. Super, super. Ale zrobiliśmy pierwsze nagranie. Pierwsze nagranie w prawdziwym studiu to był 70 rok, koniec chyba 70 roku. Jak pan wspomina te swoje pierwsze, bo pan miał 20 lat wtedy. Tak. No, żadnego wcześniejszego doświadczenia. Zero, bo ja nie grałem, bo to generalnie trudno nazwać graniem. Czy na ślady? Przepraszam? Na setkę nagrywaliście wszyscy razem w pomieszczeniu? Chyba tak. Chyba tak. Czyli po prostu to, co na pewno. Studyjne nagranie, ale wszystko razem. Myśmy byli zresztą zwolennikami grania wspólnego, nie śladami, dlatego że to daje wspólny feeling, jakąś wspólną energię. Jest to zupełnie inne granie niż odgrywanie śladów, czy granie z kwitów i łączenie tego później. To już komputerowa zabawa. A na jakim sprzęcie pan nagrywał te pierwsze rzeczy? Ja tam miałem, też śmieszna sprawa, ponieważ nie mieliśmy instrumentów, jak ja zaczynałem. W ogóle tragedia była z instrumentami. To żeby jakiś kolor dodać do tych instrumentów, to wziąłem taką popielniczkę, taka popielniczka ze szkła, taka twarda, i popielniczka z blachy, taki kielich. Ja sobie wymyśliłem taki beat i brakowało mi koloru w tym bicie, bo miałem tylko ten polmus, ten bęben polmus i tą wygryzioną blachę i to mi po prostu nie brzmiało jakoś tak, wcale nie miałem satysfakcji, że gram. I znalazłem sobie taki właśnie te dwie popielniczki i tam dokładałem tego koloru na tych popielniczkach i to fajnie ta popielniczka metalowa ładnie brzmiała w tym całym secie. I potem jak pojechaliśmy do Warszawy do studio, to mi zabrakło tego, bo oni mi dali instrument i ja mówię, no dobrze, ale ja tu mam taki kolor i miałem taki beat fajny wymyślony, w którym używałem takie dwa kolory. No mówię, no to co to jest? Ja mówię, to były dwie popielniczki. I ja pamiętam, jak oni ryknęli śmiechem i jak w końcu znaleźli mi te popielniczki i one zaistniały na tym nagraniu. Super, śmiali się po prostu do rozpuku. A pamięta pan ten instrument, który wtedy był w studiu przy tej pierwszej sesji? Nie pamiętam. Dobrze, a kiedy... Nie pamiętam, to po prostu... Ile to? 45 lat temu? Tak, dobrze. O! Tego nikt nie słyszał. Nikt tego nie słyszał. Ja nie jestem taki stary, no. Dobrze, puścimy jakieś kukuryku.
instrument u pana? Taki, że mógł pan z czystym sumieniem powiedzieć, no teraz mam instrument. Który to był rok? No na pewno pojawił się, pierwszy instrument pojawił się u Czesława. U Czesława miałem zawodowy instrument, zresztą tam grałem wielokrotnie na instrumentach wynajętych, te duże trasy, Tak, oczywiście. a to już były zawodowe instrumenty. No już 72 rok to już się pojawiły instrumenty, ponieważ wyjeżdżaliśmy. Ja nie pamiętam dokładnie, jak się to stało, że ja wszedłem w posiadanie. Wiem, że pierwszym moim bębnem kupiłem od Węgrów Ludwiga, chyba od Lokomotiv GT kupiłem Ludwiga i na tym Ludwigu grałem przez pierwsze 2 lata może. Później miałem taką plastikową zemstę, to też po prostu, nie wiem, moda przyszła na jakieś plastikowe bębny. To straszne garnki, ale na tym grałem niestety do końca SBB, do 80 roku, Tak. do zawieszenia działalności. Ale to była męka, to było wielkie, niewygodne i niebrzmiące. To były Ludwigi, a jakie blachy wtedy? Ja po koncercie w Monachium w 1972 roku dostałem się do stajni Pajsta. Byłem firmowym perkusistą przez praktycznie cały okres mojej działalności z Niemenem z SBB. Podpisałem z nimi kontrakt. A później grałem na tym do końca. A jak wyczepiłem, jak wycofałem się już z działalności, to po prostu ten kontrakt wygasł i w tej chwili jestem zwolennikiem Zildjiana. Najbardziej lubię te blachy. Chociaż jest cała masa producentów. Oczywiście. Sabian, który jest jakby odłamem Zildjiana, to prowadzony jest przez tą samą rodzinę, tylko bracia po prostu rodzinni. Tak. To wszyscy znają. A skoro Zildjian, skoro już mówimy o blachach, to jakie modele pan woli? To jest, ja generalnie lubię małe blachy nie wrzeszczące, lubię blachy szybkie, to znaczy ponieważ gram gęsto, gram mocno, nie wiem czy tak się gra. Ja sam sobie to wymyśliłem, także trudno jest mi to oceniać, bo mogę wyjść za takiego zarozumiałego jakiegoś misia, co opowiada, no to się tłucze, a ktoś powie, no się tłucze, a tutaj myśli, że gra. No ale w moim odczuciu i do tego, co ja robię, potrzebuję blachy, które brzmią krótko, są dynamiczne, są szybkie to znaczy przy szybkich uderzeniach one są selektywne. I takie blachy lubię. Ride lubię z ładnym bell, z foneczkiem i też nie hałaśliwy, nie krzyczący. Ja lubię selektywne blachy. A hi-hat? Hi-hat ciepły, ale selektywny. Też nie lejący. To znaczy generalnie nie gram, to znaczy zależy od numeru, jaki gram. Bo jest w jednym numerze trzeba grać bardzo lekko, cienkie nutki. Czasami trzeba mocniej uderzyć, słabiej. Musi być dynamika. Ale w rockowych numerach trzeba przyłożyć. To też musi mieć jak gdyby swój wyraz. Musi zagadać. Nie mogę go zamknąć zupełnie, żeby ciął po prostu bardzo krótko. To musi być to jest wszystko takie wyważone. No. Ja myślę, że to generalnie wszystko krótkie, bo daje mi to selektywność. Czyli hi-haty też nieduże koniecznie. Też nieduże i też nie wrzeszczące.